O, jedziemy odebrać paczuszkę. Cieszysz się? Cieszę się, jak zobaczę, że jest. Bo jeszcze za nie nie zapłaciliśmy. Czekaliśmy ile? 3 miesiące? No, pewnie coś koło tego. No w grudniu chyba, tak? Jak pierwszy raz zamówiłeś u niego to? Pierwszego maila to napisałem chyba, nie wiem, pod koniec listopada. No i jedziemy, bo zostawił nam to w zaprzyjaźnionej Marinie. Tak? Miał wysłać fakturę, ale Coś się stało i nie wezmą. coś się stało i nie wysłał. Ciekawe, czy zostawił, no zobaczymy. Nie, no raczej to nie zostawił. No, mówił, że zostawił, także okej. No, a potem jedziemy na łódkę. Po co? Po deskę. Jesteśmy na miejscu. O. Chyba Marina zamknięta. Chyba no zrobił pan konia. No nie wierzę, na darmo przyjechaliśmy. I co? A ma przyjść, bo gdzieś po las. A, już myślałam, że kiblu zamknięte. Kupę Że- robił. No nie powiedział ci tak. Ale mówi, że nie wie, czy on tam ma. Musi sprawdzić. Ale może po prostu ten nie wie. No nie mów tak. To my tu w Mam nadzieję, cyklon że się nie przyjechaliśmy na marne. No Ale właśnie. może dałby znać, że nie zostawi, nie? Bo przecież powiedział, że on 100% zostawi. Marcin, No ale no tak. 3 miesiące czekaliśmy, żeby to zrobił. Ale sam to dzwonił, widzisz, nie ja do niego. Także może był gotowy, a nie tylko ściemy. O, łódeczkę sobie. Szybnie i cyk na rybki. I co? Czekam. 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 5 minut miało być. A to nie on? Jakiś dziadzia. Powiedz o cyklonie. Cyklon B? Cyklon B. Cyklon właśnie mamy. Dlatego mam taką fryzurę rozwianą. Faktycznie. My nie mamy. My nie mamy, ale jest tam w okolicach Brisbane, Gold Coast, Czyli jakieś 1000 km stąd. jakieś 1000 km na północ. Cyklon Alfred. Cyklon Alfred, który ostatni raz taki cyklon zszedł tak nisko 50 lat temu. Nisko na południe. Tak nisko na południe. Ale generalnie już osłabł. Więc teraz jest chyba kategoria burzy tropikalnej, nie? Aha. Jak już uderzył. Czy on dopiero dzisiaj ma uderzyć? Już uderzył, nie? Aha. No ja tylko widziałam filmiki, że te wielkie, piękne wieżowce przeciekają. Wszystkie szyby. Po prostu woda się leje po szybach. I zabrało plażę. No, ale generalnie jest okej. No, dużo strachu, bo miał chyba drugą kategorię, jak się zbliżał do brzegu. Ale później osłabł i generalnie nic tam się specjalnie nie stało. Ale jest sporo powodzi, bo duże opady były w okolicach. Ten Whitehead chciałem zalane całe. Także no, I u nas tak Powodzie beznadziejna są. pogoda. O tak jest. no i ten cały jakby front przywieje do nas duże opady za 2-3 dni, nie? Nie. Będzie, także tu też pewnie będą jakieś lokalne podtopienia czy coś. No chyba, że coś się zmieni, nie? Zobaczymy. Dlatego nie zostajemy na łódce dzisiaj. Znaczy No. też z powodu innych obowiązków.
Ale i w ogóle będzie wiało, padało. Sakra. Tylko jedziemy sprawdzić, czy wszystko oki. Dokładnie. I ewentualnie potem... O, chyba przyszedł, to chyba on. O, niesie. Nowe sztagi. I co? Mamy jakieś linki, słuchaj. Pokaż z drugiej Mam strony. nadzieję, że będą pasować. Mam nadzieję, że dobrze to zmierzyłem. No, Bo jak nie, to się wkurzę. ależ nie zapłaciłeś. Powiem, no panie, no ale czy można je przedłużyć tak o pół metra? Jakie ładne. No. Jakie nowiusie. Otóż zapytałem również o ich usługi antyporostówki No i? nakładania. I powiem ci, kurde, ja się nie będę z tym babrał samemu. Bo? $2280 kosztuje zrobienie całego antyfoulingu, nie? W tym jest wyjęcie z wody, No. ten pressure wash, nie? No. Czyli myjką tą ciśnieniową. Myją jeszcze nawet powyżej wody burty jakimś tam kwasem, Mhm. żeby jakiś tam usunąć slime, nie? Mhm. Czy u nas to będzie trzeba pomalować, nie? Ale nakładają dwie warstwy antyfoulingu. Oczywiście czyszczą to dno, może mogą mnie ekstra za bardzo brudne dno policzyć. Aha. No to na pewno cię policzył. No pewnie tak, no ale to wiesz, to nie będzie jakiś, będzie ekstra 2 godziny ich pracy, tak? Mhm. I to są dwie warstwy tego i wrzucenie do wody i wszystkie koszty typu jakieś tam podpórki czy coś, to wszystko jest w tej cenie, nie? A ile czasu im to zajmuje? Mówi to może musiałby dokładnie a propos jakby terminów i jakby czasu, bo on to się tym nie zajmuje, nie? To muszę po prostu wysłać e-mail i dostać jakby, wiesz, respons. I w tym czasie mogę dobukować sobie parę dni więcej, 3-4 dni więcej Żeby porobić jakieś i swoje porobić sobie prace? nie dość, że swoje jakieś inne prace, to jeszcze pomalować ponad linią wody, bo oni tego nie robią, nie? Aha. Oni mają tam firmę, do której dali mi wizytówkę, która to robi. Oni robią tylko antyporostówkę, nie? Aha. I wyciągają z wody, wrzucają, nie? Aha. A ten shipwright to robi całą resztę, nie? Ale ja myślę, że kurczę, mogę sobie sam zrobić, nie? No, jakby powyżej linii wody to jest, to, wiesz, to nie musi być piękne, tak? Ja nie chcę zrobić tam lustra, nie? Po prostu teraz wyglądać to źle. No. Także kupię parę litrów, przeszlifuję to trochę tylko, żeby usunąć jakieś tam zabrudzenia i tyle. I leci farba, nie? Primer jeden dzień, później dwie warstwy drugi dzień i tyle, nie? Tylko, że muszę też do nich zadzwonić, żeby wymienić te zawory i te, wiesz, nie? Aha. Ewentualnie mogę to zrobić samemu, nie? Mam takiego jednego malarza, który mógłby mi w tym pomóc. Tak, mówię o tobie. Plus ze 300 to by były za 3 dni w sumie. 22, 23 plus jakieś 3-4 dni 3000. to jest 27 plus no farba i to wszystko. No to jest 3,5 do 3,5, nie? Bo jeszcze jak chcę musiał wymienić zawory, kurczę, wiesz, takie rzeczy. Czy 4 dni nie starczy? Myślę, że starczy. Jakbym miał pomóc, to na pewno. Krzysztof to pierdzieli w 2 godziny. 3 z hakiem. Nie ma tragedii, nie? Nie ma. Za pomalowanie całości, Nie ma. antyfouling, za wymianę, wiesz. Urlop sobie wezmę w robocie. Mam go jeszcze dużo. Jest plan. I plus jest taki, że jeżeli używa się ich jakby ekipy do zrobienia antyporostówki, to wtedy ma się
wiesz, priority entrance, nie? Do mariny. Nie? A, To tak? nie musisz czekać w kolejce, tylko jesteś na liście jakby takiej priorytetowej, nie? Bo używasz ich, wiesz, ludzi, więc im płacisz, nie? No. I dlatego, wiesz, no oni mają wtedy szybciej wejście, bo oni najpierw robią tych ludzi, którzy się zdecydowali korzystać z ich usług, No tak. a później tych, którzy robią to samemu, nie? No tak. No. A każdy, kto to robił, znaczy ja tego nigdy nie robiłem, ale ja widziałem mnóstwo jakby youtuberów, którzy to robią i to jest taka robota, którą nikt nie chce jej robić. Tak jak ten gość mówił, że to jest taka praca, którą jak ktoś zrobił, jak ktoś pierwszy raz robi to samemu, to już to jest o pierwszy i ostatni raz, kiedy on to zrobi samemu. Coś w tym jest. Imprezownia płynie. Boże, tu się zawsze coś dzieje na tym jeziorze. I popłynął. A tu o, rybę złapał. He's a big one. I can't really mean anymore. Why not? No, ja nie płynę z Marcinem. No, będzie zabierał podłogi, będziemy je robić. I po co tam robić tyle tłuku? A generalnie, nie wiem czy zauważyliście, zmieniliśmy aparat do nagrywania. No i zobaczymy jakie będą efekty. Szczególnie jeżeli chodzi o dźwięk, bo obraz jest spoko, co? I co, popłynąłeś sobie w deszczyk? No i jak było? Fajnie? No. No. Chcesz ci pomóc? No. Tak. Ale deszcz pada. Już pada. To by to już wszystko jedno, bo jesteś mokry, a ja nie chcę być mokra. A czego nie? No. To daje jakiś jeden hop. Bo zimno. Cieplutko jest. Nie. Zawsze oszukujesz. Cieplutki deszcz, cieplutkie lato. A gdzie spodnie zgubiłeś? Zarwało mi w burzy. Moment prawdy. Czekaj, jak ona to kurwa... Jak ona to kurwa siedziała? To będzie momentem prawdy. Tam, tam, tam. Dobra, największe. Powaliłem. Już ubrudziłeś. Daj mój kapcie. Patrz, Nie wierzę, że to tak Ja je- łatwo poszło. bo ja je, wiesz, wszystkie ściąłem tam 3 mm z obwodu, nie? Aha. Bo one już kiedyś, one już wcześniej tak ciężko chodziły, nie? No, wiesz, przez to jak się mocny przechył jest, to przynajmniej nie wypadają, nie? No ale coś za coś. Damy jakąś taśmę dwustronną tam czy coś. Jeszcze ten mały. No, elegancka podłoga. Zaraz tu posprzątamy. Pa! Jaki Czekaj, efekt. jeszcze stolik włożę. Co by było bardziej przejrzyście. No. I tak jak mówisz, teraz trzeba będzie nogi myć przed wejściem i specjalne kapcie takie białe, hotelowe musimy sobie tutaj kupić, No, żeby nie brudzić.
No kurde, od razu jest efekt, co? No. Zadowolony? Wygląda spoko. I dobrze, że pasuje, nie muszę nic tutaj ciąć, bo zaraz mi się znowu syf zrobi. Jeszcze Tylko tylko. teraz pomyślałem sobie, że nie wziąłem ten element, żeby przykleić. No, to najwyżej następnym razem. A tu też chciałeś przykleić ten? No. Tak nie wiem, nie mam koncepcji do końca jak to zrobić, ale... bo i tak te kawałki, które miałem, by mi nie wystarczyły, muszę dokupić w ogóle, nie? Żeby zrobić jeszcze, chcę zrobić... No tu wiadomo będzie ta deska. Tam chcę taki kawałek jeszcze dokleić jakby dookoła i za kołem też tam to wszystko wykleić, nie? No i kiedyś myślałem o tym tutaj, ale tutaj damy chyba te takie materace, co znaleźliśmy, nie? Te takie szare. Tamtą klapkę może, ale tam dużo kup tasich zawsze leży, więc trochę może Szkoda. lepiej będzie czyścić, jak tego nie będzie, nie? No i tak to wygląda. Ogólnie ładnie, nie? No To, tak. jeszcze, to też jeszcze chcę pomalować, albo na biało, albo na jakiś szaro. I tutaj też chcę przykleić tą deskę tutaj na wierzch. Tu na wierzch, na stopnie po prostu, nie? Żeby było tak. I myślę, że będzie ładnie. Będzie pani zadowolona. Daj no się przejść. Nie wiem, czy ja mam nogi czyste. No to nie wiem, ja no. Bo to teraz szkoda. Zdejmuję kapcie. O Jezu, no to jest niebo ziemia. Jezu, jakie to jest milutkie w dotyku. Ona się optycznie od razu wydłużyła. No po paski. No. Dobrze jest chyba, nie? Super. Zmieniłem trochę, ale... Podobno łatwo się czyści. Podobno tak, ale nie wiem ile w tym trawi, to zobaczymy. Super. Podoba mi się. Bardzo. Tu jeszcze taką gąbkę chcę dać wiesz, pod te poprzeczki, nie? Żeby ona po pierwsze nie suwała się tak, a po drugie, żeby tak nie... Bansowała. Znaczy ona będzie tam się ruszać trochę, ale wtedy nie będzie tego słychać, nie? Aha. Bo ta gąbka będzie to wygłuszać, nie? No i jak efekt, moi drodzy? Ja wiem, że my wypuszczamy film raz na 4 miesiące, ale to nie jest tak, że nic się nie dzieje. Tutaj Marcin pracował Coś tam się dzieje, no. nad podłogą, sam wszystko zrobił. Sam wyciął, tak? Nie, podłoga jest stara, tylko ją po prostu wyszlifowałem, tam połatałem, jak tam były jakieś ubytki, pomalowałem. Obkleiłem. No i obkleiłem tym pseudotikiem. No nareszcie. Już tamta podłoga była nie do zniesienia. Ten pseudotik czekał na tą pracę 2 lata. Jak nie więcej. Dobra. Dobra, ogarnijmy to, żeby można było jakoś siąść. Bo jutro kolejny ciężki dzień. No ciekawe jak tam ruch tutaj na tym jeziorze jutro będzie. Może akurat będzie trochę padać. To chyba nie bardzo. No zobaczymy. Powiedz mi, jaki dzisiaj sobie logiczny problem stworzyłeś? Nie ja sobie stworzyłem, tylko Justin mi stworzyła. Co się dzieje? Chcę wymienić tą deskę, która tutaj jest. Zrobiłem ją. Ale się okazało, że tutaj pod tymi rantami jest po prostu jedno wielkie próchno. I wyskrobałem to wszystko stąd. I muszę to jakoś uzupełnić. Zacząłem to łatać takim wypełniaczem. Ale musiałem tego wypełniacza zużyć tutaj 10 kg. Więc postanowiłem, że dam takie aluminiowe profile w środek. Po prostu je wkleję. Zaszpejuję to z wierzchu jakimś wypełniaczem. Znaczy jakimś epoksydowym. I przy okazji
nie dość, że to wypełni po prostu tą dziurę, to jeszcze będę miał dobre mocowanie do zawiasów w tym aluminium, nie? Taki jest plan. Okej. Przyszłam zapytać o postępy. Jakoś idzie, no, nie jest to najprzyjemniejsza robota, jaką można sobie wyobrazić. Ale coś to musi zrobić.